Siemaneczko, lecimy z kolejnym materiałem. Tym razem będzie o wadach naszej roboty, a raczej roboty bardziej skupię na silosach, ale bardzo dużo rzeczy jest połączonych między sobą. Tak więc, jak widać, dalej urlopowo, ale też tylko tydzień i wracam z powrotem do roboty, więc lecimy. Wiecie, jak to wygląda. Ogólnie pomijając całą robotę kierowcy ciężarówki, która jest raczej niebezpieczna, nawet bardzo niebezpieczna, to wydaje mi się, że na beczce jest jeszcze bardziej niebezpiecznie, ponieważ za każdym jednym razem, przy każdym jednym rozładunku można sobie, krzywdę zrobić, tak? Bo mamy do czynienia z dużymi ciśnieniami, z kompresorami, elementami, które mają bardzo duże naprężenia, czyli, nie wiem, na przykład tłok hydrauliczny, tak? Podnosicie beczkę do góry i jak ona pierdolnie, to no, nie jest za wesoło. Kiedyś widziałem, jak tłok się poskładał. W YouTubie możecie poszukać sobie, jest taki filmik, że Chiniec podnosi wywrotkę i tam też tłok hydrauliczny pęka, no to na silosie jest bardzo podobnie. Kolejną rzeczą, która mi się nasuwa, to poza tłokami i, nie wiem, ramą, która może pęknąć, bo też takie rzeczy się zdarzają, że na przykład, nie wiem, podnosicie do góry i, nie wiem, źle coś ustawicie, albo noga się złoży, bo przecież to wiadomo, to jest warunkowane fizycznie, tak? Macie metalowy element, który może pęknąć, nie wiem, urwać się, cokolwiek innego. Nie wiem, pompujecie beczkę do 2 bar. To można sobie zobrazować tak, że, nie wiem, ciśnienie w oponie, teraz na przykład tutaj, jak patrzę na manometrze, no to jest 2,4, tak, na przednich oponach. No to takie ciśnienie macie, w środku w silosie. Nie daj Boże coś pierdolnie, jakiś wąż pęknie albo ten, no to co? To w najgorszym wypadku to może urwać wam, nie wiem, rękę, łeb, zależy w co trafi. Nie wiem, wybić zęby. Taka głupia dziura wężu, która puści produkt, no to jest ciśnienie, też 2 atmosfery, tak? Też niestety jest prawda taka, że bardzo dużo wypadków zdarza się przez nas samych, tak? Przez kierowców. Jeżeli chodzi o obsługę samej beczki, bo się lekceważy, tak? Nie zakłada się zabezpieczeń. Samemu, no wiadomo, nikt nie jest święty, tak? Mi też nie chce się założyć albo zabezpieczenia, albo kabla uziemiającego, albo no po prostu zapomnę o tym, no, zdarza się. Ale siłą rzeczy to prowadzi do ciężkich, niebezpiecznych sytuacji. Myślę, że o zagrożeniach, które ruch uliczny stwarza, no to nikomu nie muszę wspomnieć, ale to też jest wada tutaj w tym temacie, bo to auto jest praktycznie non-stop załadowane na full, tak? Non-stop mamy masę własnej 40 ton. Tak więc, nie wiem, no wiadomo, w górach, nie wiem, hamowanie awaryjne i tak dalej, to wszystko wpływa. No i dobra, teraz jeżeli jesteśmy przy wypadkach, no to wiadomo, praca z silosem, no to jest wchodzenie tam na tę drabinkę i tak dalej, a to są, jakby nie patrzeć, tam 3-8 metra z reguły. No to upadek jest, można powiedzieć, też no, często, gęsto. Nie wiem, czy czytałem tam nieraz gdzieś na jakichś forach, na jakichś, informacjach, że kierowca wszedł na przykład na cysternę, albo na beczkę, albo na cokolwiek innego i po prostu upadł i, nie wiem, albo się kręgosłup mu wyłamał, albo, nie wiem, cokolwiek innego, tak? Rozbił głowę, czy w ogóle połamał, ręce, nogi. No, jest to też problem, no. Na szkoleniach piszą, używajcie szelek i tych wszystkich, główien, no ale tak naprawdę kto tego używa na co dzień, weźcie mi powiedzcie. Tego oczywiście nie pochwalam, bo wiadomo, no muszę tak powiedzieć, no ale sam tego nie robię, ale dobra, powiem tak, że trzeba używać dla swojego własnego dobra i bezpieczeństwa. Podejmie temat, że no wchodzisz tam na plandekę i odśnieżając ją na przykład, co powinno się robić, też możesz upaść, no ale u nas to jest dużo bardziej powszechne, bo praktycznie codziennie, tak, kilka razy dziennie się wchodzi, nie wiem, odkręcić te dekielki, czy załadować, czy przed rozładunkiem, nie wiem, coś się tam sypie albo cokolwiek innego, to no, trzeba łazić tam po tym dachu. Tak mi się wydaje, że poza takimi niebezpieczeństwami typu no, technicznego i tak dalej, to wadą też sporą jest to, że mamy dużo mniej miejsca. Bo wiadomo, te rzeczy
które, nie wiem, są do obsługi silosu, tak, młotki, nie młotki, złączki, te wszystkie pierdoły, no to one zabierają miejsce. Jeżeli chodzi o miejsce, no to też odchodzi jeden zbiornik paliwa. To też jest wadą, bo nie wiem, przykładowo w Mercedesie, z tego co pamiętam, to było 500 litrów. Na przykład w DAF-ie mamy 700. Ogół pracy, tak? Że pracujemy przy hałasie non-stop. Nie wiem, ten kompresor, uderzenia młotka i tego typu rzeczy, no to jednak no jest trochę hałasu i jeżeli nie używamy zatyczek czy czegokolwiek innego, no to troszkę szkodzi na uszy na pewno. Wydaje mi się, że na chwilę obecną to byłoby wszystko, bo kurde, no naprawdę spoko jest ta robota. Znaczy mi się podoba, wiadomo. Jeżeli macie inne zdanie, no to gorąco zachęcam Was do podzielenia się nim i do skomentowania. A tymczasem pozdrawiam Was z naprawdę fajnej miejscówki. Góry, jeziorko, prawie 1600 metrów nad poziomem morza, a tu jest kurczę dalej 20 stopni, mimo że mamy połowę października. To nic, trzymajcie się i do zobaczyska, do czwartku, hej!